Ale zanim jeszcze powiemy cokolwiek, to poczekamy, aż nam ludzie wbiją, nie? Dobrze. Dobra? Maciek, teraz tak, ja teraz poproszę Ciebie, proszę przytrzymać tutaj telefon, bo ja muszę rzucić miniaturkę. Jestem. Proszę Ci będzie czat wyświetlał, może weź sobie mikrofon, żeby Cię słyszeli ludzie. A. Jesteśmy już na żywo. Czekamy aż troszkę się ludzi zejdzie, jeszcze nikogo nie ma. O, już pierwsze osoby wbijają do nas. Dajcie znać tradycyjnie, czy nas dobrze słychać i dobrze widać. Patryk pisze, siema Adam, widzimy się na Dagecie w październiku. Gdzie się widzimy? Na Dagecie. No w Daggecie, wiem dobrze. Cokolwiek to jest, dla wtajemniczonych. Nie, to nie jest dla wtajemniczonych. Zawody na osadników Puława. A, okej. Czyli tam, gdzie byliśmy w zeszłym roku. I Dagger to jest firma, którą prowadzi kolega, który ci puszcza platformę. Okej. To już wszystko wiem. I samo prowadzi Grzesiek Puchar. Aha. Grzesiek, który ci Tak. To poznałem. Bardzo mi miło. Mówią chłopaki, że nas widać, że nas słychać. Że pana Adama słabo słychać. Żebyś mówił głośniej. Dobrze, słuchajcie, ja postaram się głośniej mówić, ale tak jak widzicie, jesteśmy tutaj, użyję takiego angielskiego określenia, tak jak wszyscy na to mówią, w showroomie, jakkolwiek to zabrzmi. Tak. Są tu zarówno handlowcy, są zarówno ludzie, którzy prowadzą sklepy wędkarskie, oglądają wszystkie nowości, bo to są wszystkie nowości z Pepperady Rounders, ale ja chciałbym Wam bardzo serdecznie przedstawić wszystkie nowe rzeczy, może nie wszystkie, bo część ja przedstawię, część Maciek, bo później Maciek stanie tutaj na moim miejscu. Jestem. I Maciek przedstawi, powiedzmy, takie spławikowe tematy, a ja się zajmę raczej federowymi tematami. Wszystkie nowości Prestona, które zostały zaprezentowane w tym roku i one się ukażą w katalogu na przyszły rok. Co, chyba można zaczynać? Myślę, że można zaczynać. Już jest 27 osób z nami. Dzień dobry, przejmuję. Tak, Michał przejął. Znowu przyszedł ten, co zawsze. Was będzie męczył. Dzień dobry. Dobra. Poczekaj, tu już jest, mamy. To czytałeś to wszystko? Tak. Starałem się gdzieś tam. Pogotowie Same ratunkowe. powitania na razie. Mikrofon wyłączony. Kto ma mikrofon wyłączony, Michał Koreń? Pokaż mi tutaj. Powiedzcie mi, kogo nie słyszycie? Podobno mnie nie słychać. No to poczekamy teraz, poczekaj, niech odpowiedzą. Pan Adam chyba wyżej mikrofon musi dać. Dobra, poczekaj, a masz swój? Dobrze. A to weź zobacz, czy ty masz. No już patrzę, nie? A tam się coś świeci? Znaczy ja tutaj mam dwie diodki, więc się świecą, nie? Powiedz coś teraz, Adaś. Powiedzcie mi kogo słyszycie. Czy mnie słychać dobrze i czy Adama słychać dobrze? Teraz. Mnie też dobrze słychać. Czekamy, coś niechętni na razie do interakcji. Wolno idzie. Wolniej idzie. Dobra, czekamy. Dalej Adam ma słabo słychać? Ludzie. Weź tak pod tym. Jestem, mówię, wydaje mi się, że nawet głośno mówię, ale... Kurde, ja też sobie wezmę pod sam ten. Dobra, słuchać, teraz Kamil Sienko napisał, że słychać dobrze. Słuchajcie, no jakby coś się działo w trakcie, w międzyczasie, Informujcie. tak, to po prostu nas informujcie, nie? Ja Adama tutaj będę strofował. Musisz, tak jak ja, mówić głośniej, bo tu jest po prostu głośno naokoło, nie? Dobra, będę się starał mówić jeszcze głośniej. Tak jak wspomniałem, jesteśmy tutaj w showroomie, gdzie jest pełno ludzi, więc będą do Was te szumy tutaj docierały. Natomiast będziemy chcieli Wam zaprezentować wszystkie nowości Prestona, które sukcesywnie w tym roku były prezentowane, a które już część jest już w sklepach, ale większość tak jakby pod koniec tego roku, przyszłego roku będzie dostępna w sprzedaży. Chociaż już dużo rzeczy jest już dostępnych w sprzedaży. Jeśli macie pytania, no bo już te nowości gdzieś tam w tym roku były prezentowane, jeśli macie jakiekolwiek pytania o którąkolwiek z tych nowości, dajcie znać w komentarzu. Ja wtedy będę mógł Wam o tej danej nowości cokolwiek powiedzieć, bo mam je tutaj pod ręką. Będę mógł zaprezentować, pokazać, ocenić i tak dalej. Bo ludzie piszą, zamieńcie się mikrofonami. Przed chwilą się zamieniliśmy, nie? Żeby było śmieszniej. Weź potrzymaj chwilkę.
O, świeci się, Michał, zobacz, jest tu zielona diodka. No tak, dlatego mówię, no jest połączony. A może ty to futerko w złym miejscu umiejscowiłeś? Patrzyłem, bo już mi się zdarzyło rano. Tam gdzie nie trzeba było robić, ale jest okej. Ten też jest wyjątkowy. Czekaj, to był mój mikrofon, no dobra. To jeszcze raz. Powiedz teraz coś. Mówię teraz coś, ciekawe czy teraz już jest okej. Powiedzcie, że jest okej, bo Elektronika nam powiedzcie, czy jest okej, bo teraz dałem jakby... ja będę miał, czy nie będę wtedy pokazywać, jak będę w ręku trzymał. Poczekaj chwilkę. Dalej słabo. A mnie dobrze słychać? Czy mnie dobrze słychać? Mnie dobrze słychać. Michał, słychać 2 razy lepiej. Czyli wiesz co, tak, musisz tak po prostu, no bo po prostu jest tu za głośno, nie? Będę tak chodził z mikrofonem. To jeszcze raz powiem, jeśli chcielibyście cokolwiek więcej usłyszeć o tych danych nowościach, o cokolwiek zapytać, to śmiało piszcie w komentarzu, ja postaram się na te komentarze odpowiedzieć. Co, zaczynamy od gadżetów? Tak. Poczekaj, o co tu chodzi? Czemu teraz za cicho? Ja trzymam mikrofon przy twarzy. O, ale to nie jest mikrofon, czekaj, zamieniamy się, ale... No i... Dobra, czy teraz mnie słychać? Czy teraz mnie słychać? Jak schowałem mikrofon, bo może telefon zbiera, może coś tutaj mam... Aha, czekaj, to mnie słychać dalej, dobra. Dobra, to odłączymy to. Podłączymy jeszcze raz. Tylko działa. A teraz powiedz coś. O, teraz mówię coś. Ciekawe, czy teraz będzie słychać. Dobra, ja, wiecie co, rozłączyłem jakby mikrofon, podłączyłem raz jeszcze. Teraz Adam, weź tam, nawiń coś. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Teraz super, lepiej, teraz słychać, dobra, fajnie, okej. dobra. No to jesteśmy w domu, dobra, okej, widzicie? Bardzo Niestety- dziękujemy wam za pomoc. Tak, ale YouTube nam sprawił psikusa. Bo normalnie podłączyłem wcześniej i to wszystko było ok. Dobra, first talk, teraz super, dobra, dzięki bardzo, jesteście super, mega, ekstra pomocni. No to dobra, Słuchaj, ja no to... proponuję odejdźmy stąd, bo tu akurat ktoś podszedł i No dobra, prezentuje dobra. te nowości. Od czego tu zaczniemy? No, Od od czego chcesz? fotela Ignition. Dobra. Mam tu go pod ręką. Słuchajcie, tak jak Adam mówi, bo mogliście nie słyszeć, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to po prostu śmiało walić, przerywać nam, ja postaram się wszystko czytać, co tam będziecie chcieli. I myślę, że trochę będziemy dla was dostępni. Jakieś ładnych kilka godzin. Fotel Ignition chyba już nawet jest w sprzedaży. Tak, Ale no. bardzo fajna nowość. Obrotowe siedzisko, jak widzicie, można w pełni obrotowe. Mam nadzieję, że ci, co ustawiali to stanowisko, to dokręcili nogi. Chociaż jak spadnę, to będzie wesoło. Bardzo wygodne siedzisko, nogi 30 mm. Oczywiście wysokość regulowana. Siedzisko na czas transportu można złożyć. Nóżki też się składa i tu jest specjalne miejsce na nogi. Możesz, Michał, bliżej tutaj podjechać. Tom Fishing Feeder pyta, jaka waga tego siedziska? A może sprawdzić, tu internet jest dobry, więc może sprawdzić. Tak, to ja przyciszę swój telefon, bo to nie mój dzwoni. Karol Pilny, kiedy Super dystans sprzedaży? Wiesz co, zaraz jakiegoś tu przedstawiciela zgarnę i się zapytamy. Z tego, co gdzieś słyszałem, to teoretycznie koniec października, ale wolę powiedzieć połowa listopada. Wolę powiedzieć, nie wiem. Tak. Jaka waga tego siedziska? Marcin, jaka waga tego siedziska? Odpowiednia. Zaraz mogę się zorientować. Wy tu sobie nie przeszkadzacie. Dobrze, to a ja do was- sprawdzisz? Słuchajcie, naprawdę to akurat tu jest... No w porównaniu do kosza, którego używam, to jest, nie wiem, połowa tego.
Zaraz sprawdzimy Ja na dokładnie, ile absolucie waży. łowię. Pasek do przenoszenia na ramię. Nogi można wyjąć i włożyć tutaj w specjalne uchwyty. Jedną może wyjmę, żeby to zaprezentować. Nogi są teleskopowe o średnicy 30 mm, więc po łowieniu one się, tutaj można je wpiąć. Możesz, Michał, to pokazać bliżej, zjechać na... Zobaczcie, naprawdę to jest pewny uchwyt na nogi i kompaktowe siedzisko można przewozić, przenosić na ramieniu. W zestawie tutaj do tego siedziska, zobaczcie, też jest świetna taca montowana na 2 nogach i ta taca też na czas transportu jest wsuwana pod ten fotel. Mamy w ogóle film, nie? Na kanale. Tak, jest, Zarówno taki produktowy, jak i taki stricte z całego łowienia całościowego, z całego dnia. więc jeśli chcielibyście więcej informacji o tym fotelu albo macie jakieś pytania, to pytajcie. Jak więcej informacji, to też odeślę właśnie do tego, co Michał mówił, do filmu, który jest dostępny na YouTubie, na kanale Preston Słuchaj, tu mamy Innovations pytanie od Polska. Michała Korenia. Adam, czy jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest różnica między nową serią Wendek Inspire, a poprzednią serią Ascension? Po samych parametrach brzmi to samo. No miałeś okazję rzucać tym Ascension. Tam za dużo nie połowiliśmy, ale Tak, no to jeżeli by padło pytanie o Ascension, no to Możemy się możemy przejść do płynnie Ascension, teraz jasne. przejść do Inspire. tak. Ja wezmę może najkrótszy model. Ale to możemy wziąć wędkę na przykład i wyjść na zewnątrz, żeby będzie lepiej nas słyszeć. Na balkonik. Po prostu? No, No dobra, bo to z jedną wędką można wyjść spokojnie, Dobra. nie? No to A dawaj. to chodź tutaj, będziemy No mieli i tutaj. słoneczko. Słuchajcie, wyjdziemy trochę z tego zamieszania całego. Tak, tutaj jak widzicie już są przygotowane tyczki, ale o tych tyczkach ja nie będę nic o tym mówił. Maciek Wam przedstawi nowe tyczki. Wędzisko Inspire. Powiem o różnicach takich na pierwszy rzut oka. No, dużo tymi wędkami nie łowiłem, ale już miałem wszystkie w rękach, wszystkie gdzieś tam dotykałem, 2 łowiłem. No to są wędziska, które powstały na bazie serii Ascension, więc ci wędkarze, którzy znają Ascension, myślę, że docenią też wędziska Inspire. Ci, którzy nie znają, to bardzo zachęcam, żeby gdzieś tam w sklepie dotknąć tej wędki, bo to są wędki świetne i będą dostępne naprawdę w rozsądnych pieniądzach. Różnice... Niecałe 10 kg, 9,8 kg waży te krzesło Ignition 360. Czyli Nie wiem, niecałe- czy było słychać, bo ja mam mikrofon. Tak, ale niecałe niecałe 10 kg waży... 9,8 dokładnie. Niecałe 10 kg waży tam ten fotel, o które było pytanie. Więc wracając do wędzisk Inspire, powstałe na bazie serii Ascension. Różnice, przelotki minima. Zobaczcie, delikatne, leciutkie, cieniutka rameczka tej przelotki, wypełnienie też bardzo niewielkie, więc wędka dzięki temu jest lżejsza, ma przyjemniejszą akcję. Jeśli chodzi o szczytówki, porównując szczytówki, no to też na tych szczytówkach są też inne przelotki, ale jak porównywałem szczytówki z poprzednią serią Ascension, ja bardzo lubiłem w ogóle szczytówki z Ascension, praktycznie do każdego takiego łowienia, gdzie potrzebowałem dobrej sygnalizacji brań, no to przekładałem szczytówki z serii Ascension, no bo one miały średnicę 2,5 mm, te też mają 2,5 mm, ale mam wrażenie, że te powiedzmy takie najdelikatniejsze, bo te porównywałem takie półuncjowe 0,75, są jeszcze bardziej delikatne. To już jest kompozyt, to jest, nie chcę powiedzieć szkło, ale to nie jest czysty węgiel, dzięki temu te szczytówki, zobaczcie, to jest ile? To jest pół uncji. Jest One już naprawdę bardzo czułe, delikatne szczytóweczki są, więc będą bardzo fajnie wskazywać delikatne brania. Słuchajcie, tylko przerwę chwilę Adamowi, bo mamy ponad 100 osób na live, a tylko 9 łapek w górę. Postarajcie się tam wiecie, łapka w górę. Żeby nas więcej osób, to do większej ilości osób dotarło, to będzie fajnie. Inny też uchwyt, znaczy uchwyt kołowrotka to chyba podobny, natomiast rękojeść, tak jak widać, płaska tutaj z takim
nie wiem jak to powiedzieć, stemplem z nazwą wędki, tu jakieś ozdoby, kombinacja korka z pianką EVA. Ja myślę, że to są bardzo podobne wędki, natomiast no, w nowej stylistyce, z nowymi przelotkami i tak jak ktoś zauważył, że one się no, mają te same takie parametry na papierze, czyli one podobnie jak w serii Ascension są dostępne w długościach 3,20, 3,40, 3,60, 3,80 oraz 4 metry i te najkrótsze modele, czyli 3,20 on jest do 30 gramów, tak, 3,20 do 30 gramów, 3,40 jest do 40 gramów i te dwa kije są dwuelementowe, tak jak ten mam 3,20, natomiast 3,60 w górę te kije są trzyelementowe. To jest taka ważna różnica. Bardzo ważne jest to, że kije 3,20, 3,40, 3,60 mają szczytówki o średnicy tutaj tej dolnej 2,5 mm, natomiast te dłuższe kije, czyli 3,8 i 4 metry mają szczytówki dłuższe i końcowa średnica to jest 3,5 mm. Ej, no to fajnie. I też przygotowaliśmy film o tych wędziskach taki szczegółowy. Tak. Jakie ciężary wyrzutu, do czego, Ale gdzie go ja bym jeszcze- ale go jeszcze zastosował. nie ma. Jeszcze nie ma, ale niedługo pojawi się na kanale. Więc jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, chcielibyście jakieś więcej Tak, no bo wyjaśnień, to piszcie Bo to jakby w wiecie, komentarzu. odejdziemy od Ascension, ale jak będziecie mieli jeszcze pytania o Ascension, no, Inspire. Inspire to śmiało oczywiście pisać. Krzysztof Wysokiński, zrobione. Alan Berger, fajny, już na niego kiedyś patrzyłem, ale nie dla siebie, tylko dla taty. Kupię mu na kolejny rok, bo mówi, że nie ma siły dźwigać klasycznego kosza. No to jest dobre, nie? To jest dobre. Słuchajcie, ja też, tak jak ktoś powiedział, że zamiast klasycznego kosza, jeżeli łowicie na brzegu, gdzie, no nie wiem, ten brzeg nie jest jakoś pofałdowany, niepotrzebny jest podnóżek, nie wiem, z pomostu, to naprawdę to jest wystarczające siedzisko i osoba, która będzie z tego łowić, będzie czerpać wielką radość, bo to siedzenie po prostu jest bardzo komfortowe. Nogi 30, uchwyty bardzo stabilne, więc można do tego i boczną tackę jakąś dodatkową zamontować. Chociaż taca jest w zestawie, to też ona dosyć dobrze działa i dosyć dużo można na niej zmieścić. Jasne. Także lecę dalej. Adam Bielański, a czy te nowe parawany pasują do starych półek? Nie pasują. Do tego jeszcze dojdę. Dobra. Albo ja dojdę. No Gdzie dobra, dojdziesz? to ja tylko powiem. Aha, nie, okej. słuchajcie, będziemy musieli się z Maćkiem podzielić troszkę informacjami. Ja o parawanach tylko powiem zarys, a resztę szczegółów opowie Maciek. Jeżeli będziecie mieli pytania, to będziemy to rozwijać. Najlepiej jakbyście pytali na bieżąco, wtedy będziemy mogli na bieżąco gdzieś tam wam te informacje uzupełniać. Dobra, no, jakoś sobie tam dzisiaj poradzimy. Maciek, mogę Cię prosić, żebyś coś do pytania przyniósł? Dzięki bardzo. To aż mi telefon zagrzał. Aż mi się telefon zagrzał. Dobra, co teraz? Z czym lecimy? No nie wiem, no wiesz co, były te pytania o te parawany, tak? O parawany. Ja tylko pokażę, jak to działa. Natomiast Poczekaj, jeszcze pytanie teraz. Dante Kasumi, jak się mają te wędki do Monstera X? Mam dwie Monster Carpi i Method Feeder, ale łowię na PZW na razie małe ryby. Czy jest sens zmienić na tę serię? myślę, że zdecydowanie tak. jest inna Ja seria, uwielbiam wędki Monster X. To są fajne kije. Natomiast jeżeli ktoś łowi na łowiskach PZW, nie wiem, rybki tej wielkości, łowi w różnych porach roku. Mówię dlatego o różnych porach roku, no bo na przykład latem jak się pójdzie nad wodę, to często tej wielkości rybki zabierają szczytówkę, więc nawet monsterem można je łowić. Natomiast gdy przyjdzie wiosna taka bardzo wczesna, czy jesień, czy zimą ktoś chce iść na ryby, to naprawdę ważna jest sygnalizacja brań, bo już te rybki powodują, że ugięcie szczytówki jest tylko niewielkie. Dlatego polecam kije Inspire na łowiska, powiedzmy, no niekomercyjne. Chociaż myślę, że ci, co pojadą z tym na komercję, też będą mieli dużo frajdy. No oczywiście jak ktoś łowi, nie wiem, 100 kilo podczas tury zawodów, no to raczej są inne wędki do tego, ale ktoś rekreacyjnie to 3,40 czy 3,60 jak weźmie na karpie, to będzie tak samo zadowolony. Krzysztof Cieszyński, muszę jeszcze wszystkie filmy nauczyć robić się szczytówki tak jak drewniuk. No to na ten temat już ja nic nie No powiem, to- bo ja nie umiem. Ja lubię W pogoni za kropkami polecicie jakiś kijek do metody 3 metry do 40 gramów, który macie teraz na stanie.
Tutaj akurat Tu nie ma chyba, są nie? same nowości Prestona na ten rok, natomiast no ja polecę taki kijek. Oczywiście w ofercie Prestona można wybrać tak naprawdę z 3 serii na komercję. Ja najbardziej lubię kije z serii Monster X, tam jest co prawda do 50 gramów, wędzisko 3,30 i to polecam, to jest wędzisko u mnie podstawowe. Ewentualnie z serii Duracarp też 3,30, ale jest też 3-metrowe. Oczywiście te monstery też są krótsze, też są 3-metrowe. Nawet 2,7 są, jak ktoś by chciał. Więc Duracarp, Monster X, a jak ktoś chce dużo pieniędzy wydać, no to seria Supera X. Kof King of Fish. Pozdrawiam. Kiedy wpadniecie coś nagrać w Świętokrzyskim? No właśnie, Michał, kiedy? Ja bym chciał. Co to jest w Świętokrzyskim? No co, no to dużo zbiorników pewnie. A tam są jakieś zaporówki, nie? Bardziej chyba. No. Brody to już chyba świętokrzyskie na przykład. To byliśmy. No byliśmy. No i co? I pewnie ten taki, co się z betonu łowi. Jaki to był zbiornik? Ten, co się przywiązywałeś. Szymanowice. Szymanowice, to też świętokrzyskie. Ja nie wiem, czy to już nie podkarpackie. Tak? Nie wiem, to już... Ten zalew ciepli coś tam, to też. Czy to jest podkarpackie? A, cholera wie. Postaramy się. Jak macie jakieś propozycje łowisk, to pisać do Michała. Albo do Adama. Krzysztof Wysokiński. A ja jestem zadowolony z parasola, który jest nowością na ten rok. Z którego parasola? A był taki ten. No tu jest. Jest on? A jest. Znaczy on, wiesz za co, tobą jest. ja myślę, że nowość taki niebieski ten parasol. O to tym chodzi? mowa, tak? Bo ten został teraz niedawno zaprezentowany Tak. i myślę, że jeszcze nie jest w sprzedaży. Tu pewnie jest mowa o tym niebieskim. Świetny parasol, tak. Dominik Majewski. Siema, szukam kija 360 do 60 gramów na metodę i do delikatnego fidera. Jeżdżę częściej na PZW. Dominik, to specjalnie dla Ciebie wyszła właśnie ta seria. Inspire 360 do 60 gramów. Świetne wędzisko. I nie znam dokładnej ceny tego wędziska, ale z tego, jak gdzieś widziałem, to one mają kosztować od 110 euro chyba do 150 euro za najdroższy. Tak, no. Więc jak ten jest w środku, to liczmy 110, to jest około 130 euro pewnie w sklepie, to będzie taka górna granica za to wędzisko. 360 do 60, naprawdę świetne wędzisko. Ewentualnie Supera X do 60, ale ono będzie pewnie kosztować, nie wiem czy 2 razy drożej, ale prawie. Prawda. No. Ja jeszcze znowu się wtrącę, trochę Wam potruję, bo tam widzę, że w piku mamy pod 250 osób, a tylko 29 łapek w górę. Jeszcze trzeba się postarać. Ja nie umiem tak motywować jak Michał, więc jeśli Wam się podoba, to dajcie łapkę Ja w górę. robiłbym ankietę, tak jak zawsze robiłem, ale nie mogę zalogować się do YouTube Studio, bo muszę weryfikację zrobić, bo granicę przekroczyłem i pokazuje, że weryfikację trzeba zrobić. Żeby zrobić weryfikację, to muszę live'a wyłączyć. Czekaj, ja się, że tak powiem... Więc nie jestem w stanie. Artur Matczak, proszę pokazać nową skrzynkę na koszyki i akcesoria. Arturze, specjalnie dla Ciebie, chociaż ja nie wiem, czy tam nie możemy teraz podejść. Bo Pokażemy tą zobacz, skrzynkę, bo tutaj akurat nagrywają, ktoś nagrywa przy tym stanowisku, więc ale podejdziemy tam. podejdziemy. Kof King of Fish, Szymanowice Świętokrzyskie, ale okręg Tarnobrzeg. No, ale A, Świętokrzyskie. no, to dobrze. No, dobrze mówisz. To mi się wydaje, ten zalew, kurde, jak się nazywało, tam gdzie ta złote karasie chcieliśmy łowić. To też, no tak, to tak, też jest świętokrzyskie. tak. No dobra, Michał. Poczekaj, bo ja tutaj mamy kilka pytań, więc lecimy. Dobrze, no. W pogoni za kropkami. A jaki jest nowy model tyczek? Bo mam Mavera, którego chcę wymienić na tyczkę krapiową. W pogoni za kropkami. Do tyczek powrócimy w późniejszej części live'a, bo to będzie Maciek tam się tym zajmował. Alan Bergiel. Może kiedyś odwiedzicie łowisko Nowaki na Opolskim, to jest woda PZW, ale to kiedyś było łowisko karpiowe. I tam takie ładne leszcze i karpie pływają. Kurde, Opole. To niedaleko tutaj, nie? Stąd chyba bliżej. Tak, bliżej z Czech jak... Ale postaramy się, jakby myślę, że docelowo gdzieś tam się do każdego zakątka zajrzy. Michał Koreń, super był ostatni film z udziałem Krzyśka. Kiedy będzie kolejny? No Michał, mogę Ci zdradzić, że z Adamem i Krzyśkiem widzę się w przyszłym tygodniu, także Coś powstanie. myślę, że niedługo. Tylko jeszcze z Adamem nie gadałem, że będę chciał przełożyć to na inne dni. W sensie w tygodniu, ale to pogadamy jak skończymy live. Bo z Krzyśkiem gadałem, a z Tobą Widzicie, zapomniałem. wy wiecie wcześniej ode mnie. No. Michał Kowal, hej, kiedy nowy fotel w sklepach? Który fotel? Ignition? Bo tak, bo jest Ignition i jest Absolute
Więc powiedz, który fotel, ale to ja myślę, że one wszystkie i tak będą w okolicach listopada, nie? Trzeba liczyć, mi się Czekaj, wydaje. ja zobaczę, czy... Jakby pozytywnie niektórzy mówią, że w okolicach października, ale zawsze mogę... Bartosz Nowicki, cześć, możesz się pokazać nowe skrzynki? Bartek, pokażemy jak najbardziej, bo tu się jeszcze Artur pytał, ale chwilowo nagrywają to chłopaki materiał kamerą, więc poczekamy, nie będziemy przeszkadzać. Tu nie ma informacji, kiedy będzie, więc nie będę nawet się wymądrzał na ten temat. Xuslan, Luciano, kiedy kolejny podcast z Adamem? No ja się muszę z Adamem zgadać, bo myśmy te mistrzostwa obgadać. Ale no spokojnie, no myślę, że jak się trochę zimniej zrobi, wiecie, bo teraz to szkoda trochę dni na siedzenie gdzieś tam w zamkniętym pomieszczeniu, skoro jak można łowić ryby. Ale jak już się zrobi kijowa pogoda, spadnie śnieg, no to na pewno się spotkamy, nie? Dalej, czy będziecie pokazywać półki boczne? Tak, będziemy. Ty będziesz pokazywał, czy Maciek? Ja mogę tylko wspomnieć, że są, natomiast no, z Maćkiem się tak Okej, podzieliliśmy. że Ja mogę półki. powiedzieć, jakie są, bo Maciek chyba tego jeszcze nie wie. No to dawaj, jest pytanie półki boczne, jesteśmy obok półek bocznych. Tak naprawdę to tu jest prawie cała ta nowa oferta. Brakuje, ja tą jedną przyniosę. No spoko. Adaś, kiedy zaczynasz treningi na Lawie Mazowieckiej? No ja już tam to robię, już parę razy byłem. To jest seria nowych półek. Ja tylko pokażę wam, że są 4 półki, o reszcie powie Maciek. Ewentualnie jak Maciek czegoś tam nie powie, to ja mogę dopowiedzieć oczywiście. Tak. A jak macie pytania, to też śmiało jakby wywalić. Ja tylko powiem takie ogólne rzeczy. 4 półki, czyli tak, półka SK montowana na jednym uchwycie na nodze, tu półka LK już na 2 nogi montowana, na 2 nogach montowana, XLK też na 2 nogach szersza i Slim, taka wąziutka też na 2 nogach. 225 osób, a tylko 40 łapek w górę. Tą kostkę zdjąć, nawet na czas transportu, jak widzicie. Więc, ale o reszcie wam opowie Maciek. No i zdejmowane parawany. Są dostępne w wersji z parawanem, bez parawanu i tyle. Dobra, tutaj Michał, który pytał się o te fotele, powiedział, że chodzi mu o Absolut, więc akurat do Absoluta możemy przejść. Ale mam Tak, jeszcze ja pytanie. opowiem trochę o tym Absolucie, ale kiedy też patrzę, wypatruję Marcina, bo Marcin może więcej wiedzieć, kiedy będą. Dobra. Więc chwilę o tym Absolucie opowiemy. I tu mam jeszcze pytanie, Robert Kaczmarek się pyta, witam, czy Preston będzie miał jakieś 3-stopowe lub 3,3-stopowe wędki do karpi 10-20 kg, bo na monsterach ciężko się takie karpie holuje. Nie, wydaje mi się, że nie, bo to karpiówki pewnie, nie? Pewnie chodzi o karpiówki. No Tak, to bardziej bym chyba karpiówki to szukał już w ofercie musisz, wiesz, Koruma. Tak, Koruma, Awida, nie? Awid Karpia, tak. Tam Awid, nie, tam jest Blacka, gdzie jest Awid? Awid chyba tam ma swoje stoisko. Tam gdzieś, dobra. To tak, Robert, wiesz co, bo to są wędki do metody, nie? To inaczej, ja się nie znam aż tak, ale myślę, że jak ktoś idzie na metodę łowić, to raczej jakby nie idzie z myślą złowię 25 kg karpia na przykład, No nie? tak, Jednego, no bo nie? to może się zdarzyć taki No zdarzy się, przyłóż. może jak Oczywiście, najbardziej, nie? może się zdarzyć. Natomiast no, głównie się mierzy, czy tam celuje w mniejsze ryby. Tak. Nie? Dobra, to co? Fotel Absolut. To jest nowość. Absolut 360, czyli ten poprzedni fotel, na którego bazie powstało to siedzisko. No, wędkarze bardzo dobrze się o tym siedzisku wypowiadali. Bardzo komfortowe, bardzo wygodne. No taki powiedzmy flagowy model fotela wędkarskiego w ofercie Prestona. Na czas transportu składane oparcie. Oparcie można zablokować jakoś, może nie w dowolnym miejscu, bo tu jest zębatka, ale w kilku położeniach. Jak ktoś tam na nocki sobie chodzi i chciałby mieć fotel taki, na którym można się położyć, to można nawet tak ten fotel sobie położyć. Jeśli chodzi o różnicę... Do tego fotela jeszcze tylko ekran TV. No. Co do tego? Do tego fotela jeszcze tylko ekran TV. Ja bym nie na co pogardził chciałem w domu. zwrócić uwagę, specjalnie Michał z tej strony podszedłeś, żebyś dobra. tutaj pokazał. Słuchajcie, no co wyróżnia ten fotel? Zobaczcie, to wezmę. Zobaczcie, na jakim odcinku jest trzymana noga. Kostki, które trzymają nogi,
To zresztą dotyczy wszystkich siedzisk Prestona. Prestona siedziska czy kosze wędkarskie wyróżnia to, że jest pewne trzymanie nogi. Zobaczcie, na bardzo dużym odcinku jest trzymana noga, więc tu nie ma takiego momentu, że jak usiądziecie, to ten fotel się buja. To jest naprawdę bardzo stabilne. To są nogi D36, tak? D36, tak, na nogach D36. Tu jest uchwyt, który nie niszczy nogi. Ja Wam pokażę, zerknij Michał tu do środka, bo myślę, że to też jest ważne. Zobaczcie, tutaj wkładamy nogę, więc tu ta śruba, która tu wchodzi, ona nie wchodzi w nogę, ona tej nogi nie niszczy. Bardzo ładnie to wchodzi. To pokrętło jest ogumowane, bardzo wygodnie się to dokręca. No i jest solidne. To zapięcie jest tak solidne, że fotel się dzięki temu nie buja. Oczywiście nóżki są teleskopowe, więc można sobie na nierównym podłożu bardzo dobrze to wypoziomować. Jest poziomica. W poprzednim modelu zwracałem na to uwagę, jak opowiadałem o poprzednim, mi tej poziomicy brakowało, tutaj ona jest. I myślę, że takim najlepszym tutaj usprawnieniem, jeśli chodzi o ten fotel Absolut, to jest ten regulowany kruciec. Tradycyjne fotele wędkarskie są montowane na 4 nogach, przednia, tylna i tyle. Dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że jak chcielibyście do tego fotela zamontować boczną tackę, jakiś uchwyt, podpórkę, czy cokolwiek byście chcieli tutaj Spekter za chwileczkę. zamocować, no to na tych 2 nóżkach no nieraz można nie trafić z rozstawem tych uchwytów w bocznych tackach, dlatego jest zrobiony ten kruciec. Zobaczcie, pierwsza sprawa to jest tej długości wstawka 336 mm, montowana, też można wyżej, niżej to ustawić, montowana jest po prostu w ten sposób i to już bardzo dobrze trzyma, ale największym usprawnieniem, zobaczcie, jest to, że można ustawienie tego krućca względem jednej nogi bądź drugiej nogi sobie wyregulować indywidualnie. Ja cofnę się do tych półek. Zobaczcie, możecie, tutaj akurat te półki są zaawansowane i można nimi regulować, natomiast dzięki temu, jakbyście mieli na przykład boczną półkę bez takiej możliwości regulacji, no to możecie sobie tutaj fotelem wyregulować rozstaw, tak żeby Wam pasowało do montażu Artur Misiuk pyta, czy oparcie jest regulowane, chodzi o kąt oparcia. No tak. Tak, tak. I oczywiście ja tutaj przesuwałem tym krućcem, tutaj tą myśl skończę, przesuwałem tym krućcem, ale tutaj jest w dolnej części pokrętło, które blokuje. Po prostu dokręcamy i teraz już tego nie przesuniecie, więc jest wszystko bardzo stabilnie. Jeszcze raz, ktoś pytał Tak, o regulowane oparcie. Można je złożyć na czas transportu i można dowolnie je regulować. Czy w takiej pozycji siedzącej, jak łowicie, czy jak ktoś w nocy sobie chce drzemkę zrobić, to też na tym fotelu można. Czy jest możliwe, że wyjdzie fotel obrotowy do kosza Absolut? Pewnie taki dedykowany to chyba nie wyjdzie, ale z tego co się orientuję, nie? to można zaadaptować do kosza Absolut obrotowe siedzisko od Inception. Inception. Tak, potem dopisał, że jest obszyte, ale jako Inception. No tak, to tylko na razie. A czy wyjdzie, no to niestety nie wiemy. Tego nie wiemy, ale tamto od Inception pasuje, no bo to się na kasety wpina i działa to też. A co z podestem? Jaki długi jest? Dobra. Niestety tutaj, tak jak się dowiedzieliśmy, to gdzieś w transporcie zaginęły Dlatego jest schowany. nogi do tego podestu. Ja go wysunę, żeby Wam pokazać, jak jest długi. Tam już ktoś coś połamał, widzę. Dante Maciek, chodź mi Kasumi pomóż. mogliby... Przytrzymaj to. Dante Kasumi mogliby zrobić podłokietnik do tego fotela, takie jak Makorum. Siedzę na PZW cały dzień i kupiłbym kosz, ale ten fotel... kupiłbym kosz albo ten fotel, ale obawiam się, że może być niewygodnie. No to nie wiem, jak kto lubi. Mnie akurat barierki i podłokietniki mogłyby przeszkadzać, no bo jeżeli tutaj wyobraźcie sobie, że montujecie boczną tackę, nie wiem, jakąś podpórkę na wędkę czy coś takiego,
no to mnie osobiście te podłokietniki by przeszkadzały, więc myślę, że w tym fotelu to by przeszkadzało. Oczywiście, jeżeli ktoś łowi na fotelu, chce mieć bardzo wygodne, a wędki ma na oddzielnych podpórkach, no to być może wtedy takie rozwiązanie byłoby dobre. Natomiast myślę, że w tym rodzaju fotela akurat te podłokietniki by przeszkadzały. Wracając jeszcze do platformy. Zobaczcie, tutaj są dokładnie na nóżki te same uchwyty, co pokazywałem poprzednio. Platforma jest bardzo stabilna. Ja też z tego fotela już łowiłem, więc już go też miałem okazję przetestować. Też tego Wam nie jestem w stanie dzisiaj pokazać, ale bo też gdzieś zaginęło w transporcie. Tutaj jest specjalny otwór, A, na takiej który się montuje kruciec. Ten kruciec jest z gwintem, więc można w ten gwint, to jest po to, żeby tu zamontować siatkę, czyli w siatkę wkręcacie taki kruciec i jak jesteście nad wodą, to po prostu, żeby nie specjalnego, żeby nie używać specjalnej fajki czy uchwytu na siatkę, po prostu tu wtykacie ten kruciec i macie siatkę między nogami. Wowo Neon, witam panie. To poczekaj, zaraz przeczytamy, bo co? Jeszcze chcemy o tych kółkach powiedzieć pewnie, nie? O czym? O kółkach. Tak. Skończymy tego absoluta i zaraz przejdziemy do wędek. Tak, czyli po pierwsze, A ten fotel ma może wmontowany w masaż? Tak, 5 programów. no zobaczcie, ja wam zaprezentuję. Tutaj jest pokrętło z intensywnością masażu. Ojej, Juniu, cóż. Marlena Matczak, hej chłopaki, nie pokazujcie Arturowi tych skrzynek, bo zaraz trzeba będzie kupić. Dobra, wracając już koniec z żartami. Wracając Poczekaj do... chwilę, Artur Misiut, na ile jest wygodne? Jakieś porównanie ze starszą wersją? Ty akurat możesz coś powiedzieć, bo łowiłeś na tej, nie? Jeśli chodzi o wygodę taką, jeśli chodzi o samo siedzenie, to jest porównywalne. Natomiast myślę, że ten kruciec wielu wędkarzom ułatwi życie, no bo to jest regulowane, tam było na stałe zamontowane, a tutaj możecie sobie ustawienie tego regulować, można też regulować góra-dół, więc myślę, że to jest takie główne usprawnienie. No to jakby poziomiczka, ta poziomiczka te i uchwyty, nie? tutaj te kostki myślę, że też są inne i też są bardzo mocne. Ciekawe, czy tu jest... Wydaje mi się, że to jest odkręcane, więc jak chcielibyście tutaj jeszcze jakieś podpórki wkręcić, to też jest taka możliwość. Dobra, to tak, żeby to usystematyzować. Nowością jest Absolute Feather Chair Fotel. Kolejną rzeczą, którą można dodatkowo do niego dokupić, to jest ten wysuwany podnóżek, który zaprezentowałem. Kolejną, myślę bardzo wygodną, takim drobiazgiem, ale też bardzo wygodnym, pokrowiec na fotel. Nie wiem, pada deszcz, albo chcielibyście zabezpieczyć, tutaj jest jeszcze pasek taki do złapania na zewnątrz. Chcielibyście ten fotel zabezpieczyć, nie wiem, żeby nie zmógł, czy jak łowicie, na przykład nie chcielibyście go ubrudzić, no to też można dokupić taki pokrowczyk na fotel. Ale myślę, że też fajnym usprawnieniem jest układ jezdny. Co ciekawe, ten układ jezdny pasuje do wszystkich foteli Prestona. Z tego co słyszałem, to będzie pasował do wszystkich foteli Prestona. To jest część, którą montuje się tutaj na nogach. Ta część też jest, oczywiście, żebyście nie myśleli, że musicie takie coś przewozić, bo to jest, to można zdemontować do takich elementów. I tak jak wspomniałem, że pasuje do każdego fotela, to dzięki też temu krótcowi tutaj, który jest, temu elementowi, zobaczcie, mogę regulować rozstaw tego uchwytu. Czy ja to dobrze zrobiłem? Chyba dobrze. Więc to montujemy, to się montuje tutaj na nogach. Dobra, rozstaw mam. To się montuje tu na nodze. I już można, że tak powiem, w ten sposób podnieść. Natomiast montując też taki specjalny adaptor tutaj w tej części, możemy założyć, zobaczcie, jakie solidne koła, takie kółka, no i wtedy mamy już
przyznam się szczerze, że jeszcze tego nie montowałem, więc nie chcę tu czegoś pomylić, ale przypuszczam, że to jakoś w ten sposób działa. No i można ten fotel transportować. To jest przykręcany ten element, zobaczcie. Ten element jest na stałe tutaj przykręcany do fotela, żebyście nie musieli siedzieć z kółkami podczas łowienia. I po prostu na czas transportu te kółka montuje się tutaj w tym uchwycie. Zabezpiecza, żeby się nie wysunęły pokrętłami. I jak zwykłą taczką po prostu się przesuwa. Można tutaj jakąś torbę położyć wtedy i w ten sposób przetransportować cały ten układ na siedzisko. No i tyle. Powiedziałem, że pasuje do wszystkich foteli, czyli do poprzedniego Absoluta, do foteli Ignition. To jeszcze taka ciekawa, myślę, informacja. To zdejmę. WW-Neon. Witam Panie Adamie, przymierzam się do kupna wędek Extreme Distance 3.8 150 gramów. Jest to dobry wybór, czy polecił Pan coś innego w podobnych parametrach? Jeszcze raz mi, Michał, przeczytaj. Witam Panie Adamie, przymierzam się do kupna wędek Extreme Distance 3.8 do 150 gramów. Monster Extreme Tak, Distance. jest to Dobra. dobry wybór, czy poleciłby Pan coś innego w podobnych parametrach? To zależy, do czego to wędzisko będzie potrzebne. To zależy. Jeżeli szukamy wędziska, żeby po prostu walnąć po horyzont i które też zadziała w rzece, no to te monstery to są takie bardzo pancerne wędki, bardzo mocne, bardzo solidne, z dobrymi przelotkami. Fajne ułożenie tych przelotek jest i są dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie. Natomiast no, jeżeli ktoś chce wędzisko z najwyższej półki, no to wtedy wędziska Supera X Distance, ale one będą kosztować na pewno 2 razy tyle co monstery, więc ja lubię te monstery, natomiast no, zależy kto jaki ma budżet i czego od kija oczekuje. Spectre, najwyższy model jako absolut, zasługuje na jednolity brand. Mam ten kosz, ale gryzie mi się to oprzycie zwyczajnie. Chodzi o ten fotograficzny Wiem o co chodzi. No my na to chyba już wpływu nie mamy. Dante Kasumi, czy ten podnóżek jest kompatybilny z koszem? No jest. Z koszem? To A z chyba koszem, dobra. To z koszem? Aha, że dobra. nie. No Nie. Znaczy z fotelem, no. Z fotelem tak, ale z koszem nie. To To kosz jest- ma osobny, nie? Tak. O koszu też opowie Maciek, to ja już nie będę Tak. się tutaj wymądrzał. Alan Bergiel, a jeśli można wiedzieć, czy jako tacy przedstawiciele dostajecie jakieś rzeczy do testu z firmy Preston? Czy wiesz co, my nie jesteśmy przedstawicielami, jakby zajmujemy się innymi rzeczami, no ale no tak, jakby no, mamy kilka rzeczy wcześniej niż Pojawią się w sklepach. niż pojawią się w sklepach, nie? Także dlatego na przykład gadamy dzisiaj o wędkach jednych, drugich, o półkach i tak dalej, o fotelu, no bo Adam już miał okazję i na tym siedzieć, i tego dotknąć, i tym rzucić, i rybę tym wykolować i tak dalej, i tak dalej. Tak. Zarówno wędziskami Inspire, jak i wędziskami Supera X Distance, o których też dzisiaj opowiem. Możemy przejść do pudełek. Bo Poczekaj tak, chwilkę, no. już przejdziemy, tylko mamy to, a bo tu ta kamera jest, a czekaj, Christopher pisze, dokupić to powinno być w komplecie, to wszystko. Że Christopher się pyta, dokupić to powinno być w komplecie. No ale to No ja zależy. myślę, że jak ktoś... Słuchajcie, Słuchajcie, chodzi o to, że jak to by było... w komplecie to by było znacznie droższe, a tak może ktoś nie potrzebuje kół, może ktoś nie potrzebuje pokrowca, może ktoś nie potrzebuje podnóżka, nie? Tak, no bo jeżeli ktoś łowi nie wiem, na pomoście, na płaskim brzegu, to jemu podnóżek nie jest potrzebny. Jeśli ktoś podjeżdża samochodem na ryby, czy nie chce układu jednego, tu jest też pasek oczywiście transportowy w zestawie, bierze sobie fotel na ramię, czy wrzuca w torbę, o której też mogę wspomnieć, torbie na fotel Absolut i idzie nad wodę, więc z tego wynika, że to jest takie porozbijane. Robert Kaczmarek, a układ niejezdny do kosza? No układ jezdny Mamy. do kosza to jest raczej w To jest tym to. wydaniu. A to będzie opowiem potem, nie? O Tak, tym. tak. Co, chcemy tam iść od razu już? Możemy teraz do Wędzisk Extreme, no skoro oni Dobra, tam... to poczekaj, tego przeczytam. Adam Bielański, monstery są super. Dante Kasumi, tu jakiś gościu nam wbił, jakiś troll internetowy, nie?
i coś tam, i zaczął pisać rudy, 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 rudy. I Dante Kasumi napisał rudy, ale chociaż spoko gościa, to pewnie piękny szaty na burak. A że ja rudy, tak? Tak, taki gość tam coś tam zaczął, wiesz, tam, już go usunąłem. Dajcie chłopakowi się wypowiedzieć, no ma smutne życie, no chociaż gdzieś zaistnieje, no. WW Neon, dzięki bardzo za wyczerpujące odpowiedzi. Spectre, jeden z mankamentów w akcesoriach to uchwyt na jedną wędkę jest dość delikatny. Mankamentów w akcesoriach to uchwyt na jedną wędkę jest dość delikatny. O który chodzi? Chyba chodzi o ten uchwyt, co ja mam na 3 wędki, więc ja nie wiem, gdzie tam jest delikatny. Co, ja tyle razy w to wlazłem z kamerą, że... To jest pancerna akurat, chociaż ja tego na jedną to rzadziej używam, ale... Christopher N. Chodziło mi o pokrowiec. No tak, Christopher, ale gdyby pokrowiec był w zestawie, no to foto byłby droższe o cenę pokrowca, no. Bez sensu trochę, nie? Tym bardziej to, co wspomnieliśmy, nie każdy może No. chcieć taki element. Tak, no bo to nie jest coś must have strasznego i tak dalej. Dobra, co chcemy? Te wędki? Tak, no ktoś pytał o Monster Ale to Extreme słuchaj, to Distance. weźmiemy sobie tą wędkę, tylko pójdziemy na tą drugą stronę, bo tam to słońce nie świeci. A tu Dobrze. wychodzę, to mi normalnie grzeje ten telefon cały, nie? Czyli tam idziemy, tak? Tak, tylko poczekaj chwilę, bo ja muszę wziąć sobie ładowarkę już. Ja złożę to wędzisko, żeby tutaj sprawnie wyjść. Czekajcie, tak mi trochę kamera będzie latać chwilowo, ale muszę ładowarkę wyjąć z tego. A ja mam tutaj powerbank, zobaczcie. To wygląda jak bomba. O, ty patrz, ale da się tak żyć. Ja, zobacz co ty... A, dobra. No tak, no bo ja latam kamerą teraz, nie? Ja tu mam podgląd tylko, wiesz, żeby... A, no dobra. Czyli tu jest opóźnienie. Tak, jest opóźnienie. Antek Krzywicki, hej, siema. Foxor, możecie pokazać, jak odpina się parawon od tych nowych półek? Pokażemy to. I to Maciek chyba będzie robił. Ja też nie chcę Maćkowi wchodzić w drogę, bo on będzie prezentował część nowości. No dobra, to chodź na ten. A tego bajtapa też wziąłeś? Tak, od razu jak... Dobra. Chodźcie tam na stolik O, może. kurczę. A tu przyjemnie i cicho. Oj, zasięg się poprawił o jedną kreskę nawet. O, lala. Dobra, moment. Zobaczcie, jakie tu są okoliczności przyrody. Tak, za chwilkę pokażę, tylko czekaj, odłożę wszystko. No, czekajcie. O, dobra. Tu położę sobie powerbanka, tu położę sobie powerbanka. Kabel mam chyba z... Oj, jest 3 metry. Czekaj, ja ci pomogę. Michał? Tutaj? Tak, no. Tak, wziąłeś? Dobra. Jest pięty. O, no dobra. Okoliczności przykre przyrody Adam kazał pokazać. Bo w ogóle nie mówiliśmy, gdzie jesteśmy chyba, nie? Tak, nie mówiliśmy. Jesteśmy w Czechach. Tak. Tutaj jest właśnie pokaz nowości wszystkich produktów z grupy Radar Outdoors. między Namioty innymi Fox, tak. No, bo to cała, wiecie, jest Fox, Avid, Preston, cała grupa Fox. Corum. Tak. No dobra, wracając do wędzisk. A ja dzisiaj jak przychodziłem po śniadaniu, to siedział gościu na koszu z rybu. A, bo tam ja słyszałem, tam w tym jeziorku wczoraj też łowili. Tam Marcin Kostera, Piotrek Raksimowicz zrobili swoją robotę i też chyba byli na rybach. Marcina też syn chyba łowił, z tego co słyszałem. Dobra, wracając do wędek. Słuchajcie, trzymam w ręku prawdziwą perełkę. Naprawdę, ja jak te wędziska zobaczyłem, to szczęka trochę mi opadła, ale świetne wędziska dystansowe. Zresztą tak jak cała seria Supera X. Ja uwielbiałem poprzednią serię Supera i tak sobie pomyślałem, Supera X, no co to może jeszcze coś lepszego wymyślić. Natomiast no i okazało się, że można jeszcze wymyślić. Więc wędki Supera, Supera X, które powstały, czyli wędziska takie z tym szarym blankiem, z oplotem Supera X, z delikatnymi przelotkami minima. Świetna akcja, świetne parametry, naprawdę bardzo komfortowo się tymi wędliskami wędkuje, więc naturalną rzeczą było, że ta seria będzie się rozrastać, czyli najpierw była seria Supera X, później powstała seria Supera X Super Light, czyli można powiedzieć wędziska troszkę bardziej delikatne, ze szczytówkami o takim większym ugięciu do łowienia na delikatne zestawy, do wykrywania delikatnych brań.
No i w tym roku Preston zaprezentował serię Supera X Distance. To są wędziska, no, które jak sama nazwa wskazuje, do łowienia na dystansie, ale też według mnie to są świetne wędziska do łowienia w rzekach. W serii są 4 wędziska, 3,60 do 80 gramów, 3,80 też do 80 gramów, 4 metry to jest kij, który tutaj mam i to jest wędzisko do 100 gramów. Nie wiem, czy to widać. No, się wyostrzyło nawet. Tutaj Wam pokażę jeszcze, jak wygląda szata graficzna tego. I jest jeszcze wędzisko 4,20 do 120 gramów. Łowiłem tym kijem właśnie 4-metrowym 70 metrów bez problemu. Myślę, że jak ktoś ma zdolności i siłę do rzucania i umiejętności, a jeszcze łowi na przykład na metodę, to spokojnie tym kijem na 100 metrów będzie zarzucał. 4,20 to aż boję się pomyśleć. Jeżeli miałbym porównać te wędziska do wędzisk Distance Master, które powiedzmy wcześniej były takimi topowymi wędziskami w Prestonie dystansowymi, no to jest zupełnie inne wędzisko. To wędzisko ma bardziej sztywną akcję, szczególnie w tej dolnej części jest sztywniejsze, czyli jak chcemy zarzucić, no to ta wędka tam nam nie zostaje, tylko naprawdę, no jest z czego pociągnąć w tym wędzisku. Progresywne ugięcie, więc po zacięciu ryby ono się bardzo ładnie, płynnie ugina. Świetne kije. Do tego Tutaj WW nie ma, pyta, czy Supera X nie ma pierwszej przelotki jak w Monsterze. ma. Też na to zwróciłem uwagę i cieszę się, że jest, bo ja akurat lubię jak jest. Akurat w Superze X Distance te przelotka, jak widzicie, mam pierwszy element, są przelotki. Długi kijaszek, a taki black, cienki, ekstra kije. No naprawdę, Nie, to słuchajcie, jest, cienki black. jest No, cienki blank w porównaniu do... Ja porównywałem, bo mam te Distance Mastery, porównywałem, no to nawet nie jest półka wyżej, no jeśli chodzi o jakość wykonania, o parametry tego wędziska. Słuchajcie, ja naprawdę byłem, chyba dawno na mnie wędzisko nie zrobiło takiego wrażenia właśnie jak ta seria Supera X Distance, a muszę jeszcze wam powiedzieć, że pokazałem go koledze. Musielibyście zobaczyć minę tego kolegi, jak wziął to wędzisko do ręki. No to później jeszcze te oczka mu się 2 dni śmiały po tym i mówi, już się nie mogę doczekać, żeby sobie takie wędzisko kupić. Naprawdę świetne kije. Oprócz tego, że jest świetny blank, uchwyt Fuji, uchwyt kołowrotka, zobaczcie, określiłbym go jako bardzo ciepły, czyli nawet w chłodnych porach, jeżeli będziecie trzymać to wędzisko, no to tutaj z góry mamy korek, kompozycja z pianką, tutaj jeszcze folia na tym jest. Bardzo ładnie wykończone, rękojeść jest długa, więc podczas zarzucania, no ta lewa ręka też ma tutaj dobrą dźwignię, żeby to wędzisko rozpędzić. Przelotki American Tackle, też takie delikatne, jak widzicie, przelotka dystansowa o dosyć dużej średnicy, też delikatna ta rameczka, taka jest leciutka, cieniutka, takie to wszystko jest